raz jedna mieszkanie chciał, mataczył tak i knuł sondaże lecą w dół. Szalala, zabawa, zabawa, batyr mieszkanie nowe ma. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj powiem Wam, że tak z dystansem się do tego zabierałem, choć to jest temat dnia, temat tygodnia. Chodzi o Nawrockiego i jego, delikatnie rzecz ujmując, przekręt na mieszkanie. Ja bym to nazwał bardziej wprost, po prostu bezduszne skurwysyństwo. No ale po kolei. Może na początek podam taki przepis, oczywiście pisowski przepis na drugie mieszkanie. I tanio, szybko, po prostu po pisowsku. Instrukcja krok po kroku. Posłuchajcie. Znajdź samotnego emeryta. Zapłać mu 20 000, bo tyle wystarczy, by odkupić mieszkanie za 10% wartości rynkowej. Poczekaj 5 lat, bo wcześniej trzeba by uczciwie dopłacić resztę, a przecież nie o to tutaj chodzi. U notariusza zadeklaruj, że zapłaciłeś 120 000 złotych, oczywiście na papierze. Emerytowi wmów, że pieniądze będą w ratach, oczywiście tajnych ratach. Następny krok, moi drodzy, to zapomnij o tym seniorze, ewentualnie odwiedź go raz do roku, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje, z jakąś paczką skarpetek. I tutaj poczekaj, aż z zimna i głodu trafi do DPS-u. I wielkie gratulacje, mieszkanie jest Twoje. Proste, proste. Wiecie, żarty żartami, ale moi drodzy, to jest po prostu przerażające i nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek coś takiego było. Podejrzewam, że jeszcze nie było, żeby kandydat na prezydenta Polski oszukał swojego starszego sąsiada, starszego człowieka, wyłudził od niego mieszkanie i pozostawił na umieranie w biedzie i głodzie. Głosując, można głosować na każdego, kogo się tak praktycznie chce. Ale tak podłych i wyrachowanych, zimnych ludzi jak Nawrocki należy wyrzucić na zbity pysk z życia publicznego, bo żaden, ale to żaden uczciwy Polak czy żadna uczciwa Polka nie zagłosuje na tego haniebnego cwaniaczka okradającego starszych, bezbronnych, chorych ludzi. I według mnie osobiście tylko moralnie upadli ludzie, złodzieje, mogą głosować na taką kreaturę. Także dzisiaj będzie dość mocne będą słowa, bo to, co odwalił Nawrocki, to przechodzi wszelką, jakąkolwiek krytykę i nie mam zamiaru się tutaj dzisiaj hamować. Nie ma programu, nie ma charyzmy, ale ma jedno mieszkanie i 2 awaryjne. Karol Nawrocki, człowiek, który mówi: jestem taki jak wy, patrząc z okna muzealnego apartamentu. I moi drodzy, powiem wam tak, tutaj Kaczyńskiemu trzeba oddać to, że stawiając na Nawrockiego, postąpił bardzo uczciwie. Dlaczego? Gdyż Nawrocki jest nad wyraz autentyczny i reprezentatywny dla środowiska PiS. Po prostu cham, prostak, tuman, kołtun, hipokryta, cwaniaczek i pozbawiony jakiegokolwiek sumienia człowiek.
Można by normalnie nie wiem, Nawrockiego wstawić z powodzeniem w poczet tych pisowskich wszystkich kryształów. I powiem wam, że tutaj zamiast uderzyć się w pierś pisowcy, no, do obrony Nawrockiego, a raczej, nie wiem, jego mieszkania, czy może własnych dóbr, ciężko powiedzieć, no rzuciły się same pisowskie kryształy. I to z jaką energią, z jakim zapałem, jak się angażują, jak się denerwują przy wywiadach. No tutaj Kaczyński, no deweloper od 2 wież, Morawiecki od nieruchomości kościelnych, Czarnek od Villa Plus, no jeszcze brakuje tylko tego, jak on tam się nazywał, Obajtka, który sam nie wie, ile ma dworków, pałaców i domów w całej Polsce. No, trzeba przyznać, że PiS zorganizował naprawdę taką solidną patodeweloperkę. No tutaj też nie zapomnijmy, że główne skrzypce też gra telewizja za rubliki. No, na przykład mogliśmy usłyszeć w tej kloace zwaną telewizją, że Nawrocki opiekował się panem Jerzym za pierwszych rządów Tuska, bo była taka bieda. Poważnie, ja teraz nie żartuję. No a potem się z panem Jerzym opiekował już PiS i Kaczyński, dając 13. i 14. emeryturę, więc Nawrocki nie musiał. I co najlepsze, widzowie tego pisowskiego ścieku oczywiście w to uwierzyli i to powielają. To się po prostu w głowie nie mieści. Ale mało tego, bo Nawrocki stwierdził u Rymanowskiego, że opiekunka, która opiekowała się od lat panem Jerzym, została zainstalowana w ramach operacji specjalnej. No, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. To już jest takie dno moralne, etyczne, że po prostu ręce opadają. Wyobrażacie sobie? Według Nawrockiego opiekunka, która zajmowała się tym panem, a rzekomo miał się zajmować Nawrocki, została zainstalowana w ramach operacji specjalnych. Tego się chyba nawet, przepraszam, nie da się skomentować. Oni naprawdę mają Polaków za takich kretynów. I przyznam wam się, moi drodzy, że w jakimś stopniu jestem zafascynowany taką totalną głupotą i bezradnością, gdy politycy z PiS kręcą swoimi wyborcami, czy Republika swoimi słuchaczami niczym gówno w wiaderku. Bo nie mogę naprawdę pojąć, jak te pisowskie tumany mogli uwierzyć w ten kit Czarnka, Szefenakera, Bochenka, Katchanka i reszty pisowskich kłamstwów, że afera tego gangsterskiego przejęcia kawalerki w Gdańsku to akcja przeprowadzona przez polskie służby specjalne. To się po prostu w głowie nie mieści. Nie wiem, czy to ma sens, ale moje kochane pisowskie tłumoczki, skupcie się proszę i uruchomcie te swoje 2 szare komórki, które odpowiadają za wasze funkcjonowanie. Czy wy naprawdę wierzycie, że to służby specjalne sprawiły, że kilkanaście lat temu trójmiejski Alfons Karol Nawrocki wydymał na kwadrat starszego, samotnego, schorowanego pana Jerzego? Naprawdę daliście sobie wmówić, że to służby specjalne umieściły pana Jerzego w DPS-ie, a z Alfonsa zrobiły szefa IPN-u? Potem te służby specjalne namówiły prezesa Kaczyńskiego, żeby Alfons był jego decyzją na
i kandydatem na prezydenta RP i nakłonili samego kandydata do skłamania w debacie, żeby dzisiaj przy pomocy nie wiem, tego Charkowicza i Stankiewicza z Onetu go totalnie skompromitować. I wy, moi drodzy pisowcy, naprawdę w to wierzycie? Mnie, powiem wam, nie dziwi, mnie to tak naprawdę nie dziwi. Przecież w sumie, jak tak sięgnąć pamięcią, to uwierzyliście w wybuch bomby termobarycznej z tłumikiem, więc czego ja się spodziewam? Moi drodzy, Nawrocki reprezentuje według mnie nie tylko bezczelność, kłamstwa, powiązania kryminalne i brak odpowiedzialności, on reprezentuje moralne dno. I jeśli ktoś taki miałby zostać prezydentem Polski, to powiem wam szczerze, Polacy zwariowali doszczętnie. Takie jest moje zdanie. A co jest w tym wszystkim zabawne, to to, że przez 8 lat kradli miliardy, okradali cały naród, Polskę i Polaków, a przejechali się na Alfonsie. I wydaje mi się, że jakby, nie wiem, jakkolwiek nie rozkręci się ta cała jazda z tym mieszkaniem Nawrockiego, to PiS i tak tego swojego kandydata nie porzuci. Raz, że już jest za późno. Dwa, co najważniejsze, w końcu, jakby nie patrzeć, on jest decyzją Kaczyńskiego. A wódz, jak powszechnie wiadomo, jest nieomylny. Nawet gdyby czasem się pomylił, to święta zasada jest taka, że ani kroku w tył. W PiS-ie obowiązuje cały czas ta zasada, by nie wyszło, że jak czasem się pomyli, to że to jest jego wina. W całej sprawie nie pomagają też różnice przekazowe na linii kandydat, sztab, otoczenie, bo muszą co chwilę prostować. Jeden mówi to, drugi mówi tamto. Jest po prostu wielkie zamieszanie. No, taki typowy pożar w burdelu pisowskim. No ale druga jakby na to nie patrzeć, no tutaj jednak siła tych mediów przychylnych PiS-owi polega w dużym stopniu na tym, że ich odbiorcy, korzystając tylko z jednego źródła, usłyszą raczej o nagonce na ich ulubionego kandydata. Co zresztą powszechnie widać, słychać i czuć. A to oznacza, wbrew marzeniom niektórych rozgrzanych komentatorów, że Nawrocki prawdopodobnie i tak wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, ale po tej sytuacji niektórym będzie bardzo ciężko wziąć udział w akcji, mimo wszystko tej akcji o nazwie Nawrocki, bo być może część tego twardego elektoratu może oprzytomnieje, ale tutaj właśnie może przez duże M. Państwo nie znają praktyk prawniczych w tej dziedzinie i proszę się w ogóle o to nie pytać, bo to jest jedna wielka afera. Bo jest napisane, że Karol Oczywiście, że Nawrocki nie. zapłacił 120 000, a nie zapłacił. Pani to już To wie? niech pani zapyta jakiegokolwiek notariusza, jak to wygląda w praktyce. No, Ale sam Karol Nawrocki mówi, że nie zapłacił, tylko dopiero przez 14 kolejnych lat płacił. Mniej więcej tyle. panie redaktor, to jest praktyka dopuszczalna prawnie i często spotykana. To zaszkodzi kampanii Karola Nawrockiego przed wyborami. Jak pan sobie? No, po to robią to wielkie oszustwo. Ci, którzy odpowiadają za aferę za śmierć pani Brzeski, tą aferę robią, żeby zaszkodzić. No, Czy Karol miejmy Nawrocki się nadzieję, że... opiekował panem Jerzym? Panie Ale prezesie? nie było żadnego zobowiązania do
gdzie pani widzi to? Ale nawet jak nie ma zobowiązania, to można się opiekować kimś, kto przekazuje w testamencie mieszkanie. Prawda? W testamencie. W Moralne. jakim testamencie pracował Przemysław Puchnał? Czarnek wczoraj pokazał testament pana Jerzego. Ale Oglądał pan konferencję prasową? testamentem, a umowa kupna-sprzedaży, umowa kupna-sprzedaży. Panie prezesie, a można kłamać w polityce? Proszę państwa, Można kłamać w polityce? No, politycy tacy jak na przykład pan Belka i wielu innych z waszej strony twierdzi, że wolno i trzeba. No. Moi drodzy, powiem wam tak. Mnie tak naprawdę nie obchodzi to, że PiS ma za sobą jakieś 25% przekupionego społeczeństwa. Nawrocki i jego zaplecze to są współcześni szmalcownicy i choćby różne, nie wiem, Wójciki, Szefenakery czy Czarnki co godzinę brali udział w widowisku nazywanym konferencją prasową, mnie osobiście nie ogłupią. Ta cała PiS-mafia w swej liczebności też nie ma racji. Bo jak to się mówi, nawet miliard much nie przekona mnie, że gówno to rarytas. Ja po prostu brzydzę się zwolennikami PiS-u i uważam ich za współwinnych wielu ludzkich tragedii. Nawrocki powiedział u Rymanowskiego, że nie przekazał od razu całej kwoty, w akcie notarialnym oświadczył, że przekazali. I to jest już przestępstwo i tutaj sprawa jest jasna. Nawet jeśli były dobre intencje, to ich tak naprawdę nie broni, bo tutaj artykuł 272 to jest wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy. Prawo jest prawem, kodeks jest kodeksem. I ten kodeks, artykuł 272 mówi, kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zresztą powiem wam, że jak Nawrocki był u Rymanowskiego, to chyba coś nie tak też powiedział, bo dostał telefon i musiał przerwać wywiad, żeby, podejrzewam, Nowogrodzka go poinstruowała, co dalej ma mówić, jak dalej ma mówić, bo tak jak wam mówiłem na początku, te konferencje Czarnków i tych innych pisowskich, tego pisowskiego planktonu w ogóle się nie zgrywały. Co chwilę musieli prostować jeden drugiego. Pan już przerwać, tak? Na moment, bo muszę wykonać ważny, osobisty telefon, panie redaktorze, i za minutę... Dobrze, to wobec tego proszę wyjść. Ja tutaj będę czekał na pana. Dosłownie 60 sekund. Dobra, 60 sekund. Proszę wyjść ze studia. Trochę się nam przedłuża wizyta, Dobrze, ale wracam do pana redaktora. Dobra, oczywiście. Przepraszam państwa, na moment. 60 sekund. Dobra, to ciekawa sytuacja, pierwszy raz się zdarzyła, ale oczywiście rozumiem, każdy gość ma swoje prawa, więc czekamy na powrót mojego gościa. Przypominam cały czas, że gościem... I nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzicie, ale według mnie każdemu normalnemu człowiekowi to jest po prostu aż trudno zrozumieć, że można bronić takiego krętacza i przestępcę, że można wciąż poruszać się w absurdach kłamstwa i zła, wykorzystując do tego, jak to mają pisowcy w zwyczaju, Boga, patriotyzm, wiarę, w te kłamstwa, nie wiem, wszystkich naiwnych ludzi. I mało tego, oni tak nisko upadli, że nawet kobietę, opiekunkę, która była blisko pana Jerzego, obrzucili inwektywami, hejtem, tylko dlatego, że ujawniła prawdę o sytuacji swojego podopiecznego i i opiece, a w zasadzie braku jej przez Nawrockiego.
Żadnego człowieka nie można skreślić, ale kurde, do cholery jasnej, ten oszust startuje na stanowisko prezydenta. I tak jak wam wspominałem, pogubili się w tych tłumaczeniach nowogrodzki doktor kłamstwa i przekrętów mówi inaczej. Jego sztab przedstawia inną wersję, a pisowcy jeszcze co innego puszczają w obieg. No a przecież sprawa staje się tutaj, już się stała oczywista. Ten cały doktor kłamstwa i przekrętów wyłudził od człowieka mieszkanie za dożywotnią opiekę, po czym zostawił człowieka bez pomocy i bez środków do życia. Na szczęście opieka MOPS nie pozwoliła starszemu, niepełnosprawnemu panu umrzeć z głodu, bez leków czy zwyczajnie zamarznąć. I tutaj bilans jest prosty. Pani do niego przychodziła co jaki czas? Codziennie, 7 razy w tygodniu, 365 dni w roku, przez 2 godziny. Oprócz pani do niego zaglądał też ktoś jeszcze jakby pomagał? Nie, przez ten rok czasu, kiedy ja byłam, nie było tam nikogo. Czy pan Jerzy wspominał o Karolu Nawrockim? W sensie takim, że mówił? Nigdy. Pan Jerzy nie miał świadomości w ogóle, że nie jest właścicielem mieszkania. A skąd pani ma taki wniosek? No bo on się kłócił ze mną, denerwował się, jak powiedziałam, że on nie jest właścicielem mieszkania, to kłócił się wtedy ze mną. Powiedział, że to jest nieprawda, że on jest właścicielem mieszkania. Pani też zajmowała się papierologią pana Jerzego. Robiłam porządek w dokumentacji, w ten sposób trafiłam właśnie na oświadczenie pana Nawrockiego i jego żony. I co w tym oświadczeniu było? To było przejęcie mieszkania w zamian za opiekę. Tak jak wspomniałem, ten bilans jest bardzo prosty. Ten doktor kłamstwa zyskał mieszkanie o wartości około 500 tysięcy złotych, a państwo, czyli my, wszyscy podatnicy podopiecznego, za utrzymanie którego płacimy blisko 100 tysięcy rocznie. Dziwię się tylko tak naprawdę wyborcom PiS, że bronią taką kanalię. Bo przestępca, który okrada starszych ludzi, równie dobrze taka sytuacja mogłaby dotyczyć, nie wiem, ciebie, twojej mamy, ojca, babci, sąsiada, po prostu kogoś bliskiego. I czy w sytuacji, kiedy ten cwany sutener dopuściłby się, nie wiem, morderstwa, też byście go pisowcy bronili? No, podejrzewam, że tak, znając waszą mentalność. Ci pisowscy partyjniacy na górze szaleją, bo wiedzą, że tracą władzę, że zbliża się czas rozliczeń, to gotowi są nawet przestępcę wsadzić na urząd prezydenta. No a wy, wyborcy PiS, naprawdę chcecie mieć prezydenta, przestępcę, sutenera, gangstera i kłamcę? Ani Polska, ani społeczeństwo nie zasługują na takiego zdemoralizowanego mieszkańca Pałacu Prezydenckiego. I powiem wam otwarcie, no dość tej gangsterki, dość kłamstw, dość okradania kraju, dość wykorzystywania Polski i naszych rodaków, dość wstydu, upokorzeń, dość deptania Polski i jej symbolów. Przecież chyba Polska do cholery w końcu zasługuje na prezydenta, który będzie godnie reprezentował nasz kraj. Ja już nie wspomnę o tych Himalajach obłudy, hipokryzji Nawrockiego. W celach oczywiście politycznych Nawrocki jeździł po DPS-ach, opowiadał, jak ważna jest dla niego pomoc dla ludzi starszych, by zrobić na nich kapitał. No ale do DPS-u w Gdańsku, gdzie sąd ulokował pana Jerzego, tego samego, którym miał się opiekować i od którego wziął za to mieszkanie, już nie dotarł dziwnym trafem. No bo tam nie było kamer, nie było telewizji Republiki, nie było Splendoru, nie było po prostu tępej pisowskiej propagandy. No i pan Jerzy po prostu sobie tam siedział, Nawrocki się nim kompletnie nie interesował.
Wspomagałem go, jest na to masa dowodów. Panem od 2007 roku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Od 2018 roku pan otrzymywał już profesjonalne usługi opiekuńcze, które zmieniały się oczywiście z biegiem lat w zależności od potrzeb. W lutym 2024 roku w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia pana w miejscu zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawnioskował do sądu o umieszczenie pana w domu pomocy społecznej i sąd taką zgodę właśnie wyraził. No, było związane to między innymi z tym, że pan nie mógł za bardzo liczyć po prostu na swoją rodzinę. Wspomagałem go, jest na to masa dowodów. Jest to standardowa procedura, która odbywa się właśnie w takich sytuacjach. Od kwietnia 2024 roku pan przebywa pod całodobową specjalistyczną opieką, której koszty zgodnie z prawem ponosi wyłącznie miasto Gdańsk. Wspomagałem go, jest na to masa dowodów. Koszt opieki nad osobą starszą w domu pomocy społecznej jest on szacowany na 92 000 złotych rocznie. Kwestia mieszkaniowa wygląda następująco. W 2011 roku pan skorzystał z preferencyjnego prawa pierwokupu mieszkania komunalnego za 10% wartości. To było w granicach 12 000 złotych. To jest prawo, z którego skorzystało tysiące mieszkańców Gdańska. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast gmina ma obowiązek w ciągu 5 lat dochodzić zwrotu udzielonej bonifikaty w sytuacji zbycia takiego lokalu. Natomiast z ksiąg wieczystych wiemy, że taka transakcja w ciągu 5 lat, czyli do 2016 roku nie została przeprowadzona, a cała reszta wynika z ksiąg wieczystych. Wiem, że państwo również pracują na księgach wieczystych. Wspomagałem go, jest na to masa dowodów, do których państwo nie sięgacie. To są dowody na to, że tego człowieka przez wiele lat wspierałem. Jestem według prawa właścicielem mieszkania, do którego, pani redaktor, nie mam kluczy. Opiekunka pana Jerzego, na którą tak pisowcy teraz wylewają wiadro pomyj, powiedziała też, że Nawrocki nie zrobił nic poza oczywiście przejęciem jego mieszkania. No i do tego jeszcze bezczelnie Nawrocki kłamie, że płacił rachunki, bo ich po prostu nie płacił. I powiem tu jeszcze raz głośno, bo trzeba, żeby to wybrzmiało. Naprawdę nikt uczciwy nie zagłosuje na szemranego kolesia, przyjaciela gangsterów, malwersanta, amatora życia na koszt państwa. A teraz jeszcze gościa, który przejął podstępnie mieszkanie seniora. Sam Nawrocki i publicznie okłamał wyborców. Czy przeprosił? Nie. Śmieje się ludziom prosto w twarz. Przejął mieszkanie za obietnicę opieki nad starszym mężczyzną i się z niej nie wywiązał. Za opiekę nad panem Jerzym płacą podatnicy, czyli my wszyscy. Od kilku miesięcy jest w DPS-ie. Mieszkanie jest własnością podobno Nawrockich. No i nie wiadomo, jakby pisowcy krzyczeli, ile by robili konferencji. Tego nie zakrzyczą. Z drugiej strony odrobineczkę, ale tak tyci, żałuje Czarnka. Biedny Czarnek miał być kandydatem, nawet się odchudzał, nawet się już szykował, ale skończył tłumacząc się za gościa, którego nawet nie lubi. Powiem wam, że prezes potrafi przeczołgać swoich podwładnych książkowo. No i tak, słuchałem, czytałem wypowiedzi pisowców o sprawie tego mieszkania. Powiem wam, co to są za ludzie bez prawdy, przyzwoitości, bez honoru. Z gęb płynie po prostu hektolitrami kłamstwo, samo kłamstwo i nic innego. To jest po prostu ściek, rynsztok, pomyje. To jest jakaś ponura, pokraczna przeróbka
pewno nie wiem skądinąd, kiedyś być może zwykłych, normalnych ludzi. Pisowcy też wyją jak suki w rui, że sztab Trzaskowskiego odpalił operację Karol. Ja powiem tak, nie. To wy wystawiliście takiego kandydata i teraz się z nim bujajcie. Trudno, żeby mówił, że ma 2 mieszkania, skoro ten drugi ktoś mieszka w tym drugim mieszkaniu. Z mojej perspektywy Karol Nawrocki nie popełnił tutaj żadnego błędu. Te całe pokrętne tłumaczenia Nawrockiego i PiS-u można chyba w sumie skwitować w ten sposób. Nawrocki przejął mieszkanie w zamian za opiekę nad właścicielem, choć właściwie dostał je w testamencie, choć właściwie je kupił za 120 000, choć właściwie nie zapłacił tych 120 000, tylko sobie potrącił za opiekę przez 14 lat, choć w notarialnej umowie przedwstępnej oświadczył, iż zapłacił całość. No, musicie przyznać, że to jest bardzo wszystko logiczne, bardzo wszystko pisowskie. No, ale jak to na pisowców przystało, już powiedziałem, że oblewają wiadrami pomyj opiekunkę, która się opiekowała zamiast Nawrockiego. To mało tego, pan Jerzy, nie wiem czy wszyscy wiecie, był też bohaterem Solidarności, ale teraz nagle przemienił się w oczach tego prawego internetu w alkoholika, recydywistę, człowieka, który porzucił rodzinę. No, muszę przyznać, że bardzo szybko to w tym pisowskim świecie idzie. Także Nawrocki, jak na początku mówił, wpłacił 120 000, potem, że 12 000. Zresztą, moi drodzy, kupujesz od staruszka mieszkanie pod warunkiem opieki nad nim, co jest tu kluczowe, po czym od pół roku po nieudanej próbie odwiedzenia go w Wigilię nie masz z nim kontaktu, no i nie interesujesz się nim. No ale najważniejsze jest to, że chcesz zostać prezydentem wszystkich Polaków. No powiem wam, ja to bardzo dziękuję za taką pisowską, troskliwą opiekę. Tak czy inaczej, sprawa mieszkania no, jest nie do obrony. I tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej, dla każdego prawnika po złożeniu tych z kawałków, tych puzli, całego obrazu jest oczywistym, że doszło do poważnych nieprawidłowości. I tutaj chyba nie ma cienia wątpliwości, że wyjaśnienia Nawrockiego no, się po prostu wykluczają. Można powiedzieć, no koniec balu panno Lalu. Tak jak wspominałem, Nawrocki poświadczył w akcie notarialnym, że zapłacił 120 000 za mieszkanie, a w rzeczywistości nie zapłacił. No ale trzeba tutaj oddać Nawrockiemu, że przynajmniej nie przeszkadzał panu Jerzemu w drodze do DPS-u. No to trzeba tutaj docenić ze strony Nawrockiego. W akcie notarialnym napisano: małżeństwo Nawrockich przekazuje panu Jerzemu 120 000 i w zamian za to wchodzą w posiadanie mieszkania, tylko że nie przekazali tych pieniędzy. Czyli w akcie notarialnym jest nieprawda. Podawanie nieprawdy w akcie notarialnym to jest złamanie prawa. Powiem wam tak, nie wiem czy słuchaliście tych kuriozalnych, a wręcz groteskowych konferencji prasowych sztabu Nawrockiego. I tutaj sam Czarnek przyznaje, że w 2011 roku pan Jerzy wykupuje mieszkanie komunalne z 90% upustem. Pieniądze na wykup dostaje od Nawrockiego. W 2012 roku Nawrocki podpisuje umowę przedwstępną na zakup mieszkania pana Jerzego. W 2017 roku staje się właścicielem mieszkania pana Jerzego. I tutaj 5 lat to czas, w ciągu którego pan Jerzy nie mógł
odsprzedać mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty, którą uzyskał od miasta. I tutaj potwierdzono, że Nawrocki w oświadczeniu kłamał i wcale nie przejął mieszkania za opiekę. Nie pokazano żadnego dowodu zapłaty za mieszkanie panu Jerzemu. Nie potwierdzają, że Nawrocki stał się właścicielem mieszkania, które chwilę wcześniej było mieszkaniem komunalnym. Po prostu na tej groteskowej konferencji, zresztą tych konferencji było mnóstwo, jak powiedziałem, oni się motają. I tutaj Czarnek kłamał w żywe oczy przed kamerami, kłamał, że Nawrocki do dzisiaj opiekuje się panem Jerzym. Kurwa, w jaki sposób? Tak się też zastanawiam, moi drodzy, kto nauczył Nawrockiego przejmowania mieszkań od chorych seniorów. Nie wiem, koledzy gangsterzy z Trójmiasta, może, nie wiem, Morawiecki. Tak czy inaczej okłamał Polaków w debacie w sprawie mieszkania. Zataił majątek, nie jest nic innego jak typ spod ciemnej gwiazdy, a nie prezydent czy nawet kandydat na prezydenta. Coś jest nie tak z aktem notarialnym, że coś jest nie tak z przelewami na 120 000. I jeżeli te informacje były w posiadaniu służb, to przypominam, że ostatni wniosek o tajemnicę Nawrocki złożył w roku 2021. To znaczy, że służby czasu Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, miała informację, że jest coś nie tak z aktem notarialnym, że jest coś nie tak z jego zapłatą za to mieszkanie i jego relacjami z panem Jerzym jest coś nie tak. To jeżeli dzisiaj by doszło do przecieku, to właśnie tych informacji zebranych za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To ja pytam, dlaczego nic z tym nie zrobiliście? Powiem więcej. Dlaczego wystawiliście człowieka, co do którego takie informacje miały służby w waszych czasach? Powtarzam, ABW Tuska, tak to nazywajmy, nie sprawdzała Nawrockiego, bo on był sprawdzany w roku 2021. Więc jeżeli założymy, że goście z ABW przyszli do mnie i do Jacka Karłukowicza, żeby nam dać haki, to te haki były w posiadaniu Prawa i Sprawiedliwości. To oni znaleźli te haki, wedle tej logiki. I oni wystawili człowieka, na którego były takie haki, wedle tej właśnie logiki. Moi drodzy, w związku z tą burzą medialną, Nawrocki w odpowiedzi na, delikatnie rzecz ujmując, wątpliwości dotyczące posiadanego mieszkania, wyobraźcie sobie, że podjął decyzję o przekazaniu nieruchomości na cele charytatywne. Wiecie, co mnie w tym uderzyło? Że nie zwrócić temu emerytowi jego własność wyłudzoną na cele charytatywne, pewnie dla ojca Rydzyka. Ale tak czy inaczej, powiem tak, gówno się rozlało i zaczęło mocno śmierdzieć. I trochę, Karolku, już na to jest za późno. Ale tak czy inaczej, spoko. Zawsze Belweder można sobie pooglądać z chodnika. Także jakby na to nie patrzeć, moi drodzy, ten kryształowy Karol przekaże wyłudzone mieszkanie na cele charytatywne. Powiem wam, co za klasa. I ten tekst. Ten tekst mnie po prostu rozwalił, który Nawrocki powiedział, że zło dobrem zwycięża. I kurwa, normalnie anioł miłosierdzia. Przyłapali złodzieja na kradzieży, a on z dobrego serca zadeklarował, że przekaże swój łup na cele charytatywne. To dość ciekawie tam mają, powiem wam, dość ciekawie. Tylko jest taki drobny szczegół, że Nawrocki nie może darować mieszkania, bo ono nie jest jego. Skoro złożył fałszywe oświadczenie o zapłacie ceny, to umowa jest najzwyczajniej w świecie nieważna. To od sądu będzie zależeć, czy mieszkanie trafi do pana Jerzego, czy do gminy. A te wszystkie darowizny obecnie to jedynie takie, chyba tutaj śmiało można nazwać, próba mataczenia.
No i druga sprawa, no nie chcę tutaj, nie wiem, psuć dobrego samopoczucia sztabowi Nawrockiego, ale takie publiczne zadeklarowanie oddania mieszkania to jest w zasadzie, no jakby nie patrzeć, przyznanie się do winy. No bo tak to no nie działa teraz. Nie wiem, próbują takie charytatywne zagrywki. Wydaje mi się, że to jest nawet dla pisowskich wyborców taki ostateczny dowód, że coś z tym mieszkaniem, no delikatnie rzecz ujmując, jest nie tak, no bo przecież nikt normalny nie oddaje mieszkania pod wpływem wrogich Polsce mediów. No po prostu jak dla mnie pisowcy no po prostu zatopili tą kampanię Nawrockiego już do końca i tutaj żadne tłumaczenie raczej nie pomoże. Ponieważ mieszkał w jednym mieszkaniu, a ktoś inny mieszkał w drugim mieszkaniu, no to trudno, żeby mówił, że ma 2 mieszkania, skoro ten drugi ktoś mieszka w tym drugim mieszkaniu. Okej, kończąc, bo znowu się rozgaduję. Według pisowców, tutaj chyba to nie ulega żadnej wątpliwości, że to media kłamią, świadkowie kłamią, inne partie kłamią, sąsiedzi kłamią, opieka społeczna kłamie, dzieci pana Jerzego kłamią, tylko jedyny Nawrocki mówi prawdę i to, moi drodzy, zapamiętajcie i niech to będzie takim punktem przewodnim tych zgliszczy kampanii Nawrockiego. I mam nadzieję, że ten wyrachowany człowiek za niespełna 2 tygodnie zniknie z życia publicznego i nigdy więcej się nie pojawi. On nie powinien być w tym wyścigu na prezydenta, bo taki człowiek nie zasługuje nawet na stanowisko sołtysa w najmniejszej wiosce świata. Jest mi bardzo szkoda tego człowieka, którego Nawrocki tak z zimną krwią wykorzystał, ale z drugiej strony cieszę się, że to wyszło, bo może część naszego społeczeństwa oprzytomnieje, przejrzy na oczy, jakiego człowieka chcą wystawić na głowę państwa. I tak powiedziałem, oby nigdy, ale to nigdy nawet się nie zbliżył do fotela prezydenckiego. A po wyjściu na światło dzienne tego gówna, które się nazywa Nawrocki, które się wylało na całą Polskę, no, powinno przynajmniej część społeczeństwa oprzytomnić i iść na wybory i zagłosować po prostu na właściwą osobę. I tymi słowami chyba zakończę. Mam nadzieję, że nie wiem, zaciekawił Was ten materiał. Miałem co prawda też robić o Nawrockim, ale jeszcze z Ameryki, ale to może zrobię jutro. No, to jest sprawa tak głośna, tak aktualna, że postanowiłem to właśnie dzisiaj poruszyć. Mam nadzieję, że i Was zaciekawi i wypowiecie się w tym temacie. Także liczę na Wasze opinie. Ja Wam już bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Spytajcie naprawdę historyków czy moich współpracowników, którzy mnie znają, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem pracodawcą. Ma charakter autorytarny, jest to osoba bezwzględna, pamiętliwa, mściwa. To nie jest człowiek, który dąży do jakiegoś dialogu, do porozumienia, do koncyliacji. Ludzie składali
pewnego typu propozycji nie do odrzucenia lub sami się zwalniali, orientując się, że po prostu to tutaj się dzieje, to jest kompletnie na głowie postawione. Do IPN-u wprowadził pan swoich kolegów z klasy, z ringu, boiska i siłowni. Te konkretne osoby zostały zatrudnione zgodnie ze swoimi kompetencjami. Gdy wykonuje swoje obowiązki wobec Polaków i Rzeczpospolitej Polskiej, to możecie państwo być spokojni i przekonani, że będę je prowadził z pełną determinacją i z myślą o tym, aby Polska była wielka. Ten styl zarządzania jakoś zupełnie mi nie odpowiada, co więcej uważam go za niemoralny.